Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną odsłonę filmu typu Q&A, czyli Waszych pytań i moich na nie odpowiedzi. Ostatni materiał tego typu ukazał się na moim kanale w lutym i opowiadałam w nim m.in. o tym, czy jestem bogata i jak dużo zarabiam. Także wszystkie te osoby, które nie widziały jeszcze tego filmu oraz te, które są na moim kanale pierwszy raz, nie wiem, może przez przypadek, zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do tego filmu wyświetli Wam się tutaj na górze. I muszę Wam powiedzieć, że ten film cieszył się i w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością. Do dnia dzisiejszego uzyskał ponad 320 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo dużo. I muszę Wam powiedzieć, że jest mi z tego powodu niezmiernie miło, ponieważ to świadczy o tym, że interesuje Was moje zdanie i to, co mam do powiedzenia. I po raz kolejny muszę zaznaczyć, że podobnie jak ostatnio, w związku z tym, że Waszych pytań było naprawdę mnóstwo, musiałam je sobie posegregować, tak żeby było po prostu łatwiej mi na nie odpowiadać. I wybrałam znowu około 20, na które chciałabym dzisiaj udzielić odpowiedzi. Także zaczynamy, ponieważ spodziewam się, że znowu się rozgadam, mam do tego tendencję, a nie chciałabym, żeby film trwał nie wiadomo jak długo. I dzisiaj taką grupą pytań, od których zacznę, będą pytania dotyczące mojej szeroko pojętej działalności w sieci. Zacznę od pytania, jaki zwrot jest dla Pani lepszy? Doroto czy Pani D? Zakładam, że w zamyśle Pani D chodziło tutaj o Panią Dorotę. Więc odpowiadając na to pytanie, oczywiście, że wolę, jeśli zwracacie się do mnie używając formy Doroto, a nie Pani Doroto. Ja zdaje się mówiłam o tym kilka razy, ale chyba nigdy w filmie, także zaznaczam to teraz bardzo wyraźnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ta forma Pani D jest stosowana przede wszystkim przez osoby ode mnie młodsze. Ja już jestem troszeczkę starszawa i spodziewam się, że właśnie te młodsze osoby raz, że są dobrze wychowane, a dwa, że po prostu z szacunku do mnie zwracają się do mnie w ten sposób, albo też nie mają kontaktu w swoim życiu codziennym z osobami starszymi od siebie, takimi jak ja i dlatego stosują formę Pani Doroto, ale ja osobiście wolę formę Doroto, ponieważ nie czuję się żadną panią i też, żeby było jasne, nie chcę, żebyście mówili do mnie Doroto dlatego, że po prostu czuję się już staro i w ten sposób chcę się odmłodzić, tylko po prostu taka forma jest bardziej odpowiednia dla mnie, także proszę, mówcie do mnie po imieniu. Kolejne pytanie. Skąd zmiana, ujmijmy to, nastawienia na treści, które pojawiają się na Twoim kanale? Początkowo miał być to kanał dotyczący zapachów i świata perfum, pojawiły się filmy dotyczące całej branży kosmetycznej, a później treści lifestyle'owe. Co spowodowało taką zmianę? I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe pytanie, na które, żeby udzielić odpowiedzi, muszę zrobić pewne wprowadzenie. Otóż, wiecie już, że to, co ja robię w sieci, to jest mój biznes. Ja to tak traktuję i ja w ten sposób zarabiam na życie. I teraz każdy, kto prowadzi biznes, ten wie, że żeby on dobrze prosperował, żeby na nim móc zarabiać, być zadowolonym z efektów swojej pracy, to trzeba dostosowywać ten biznes do realiów, które ciągle się zmieniają. Przykładowo, jeszcze 10 lat temu nie było Facebooka i mało kto korzystał z telefonów komórkowych, a dzisiaj świat wygląda zupełnie inaczej. Bez tych rzeczy wiele osób, żeby nie powiedzieć wszystkie, nie wyobraża sobie życia. I z moim biznesem jest podobnie. Czyli w momencie, kiedy zaczynałam, zakładałam, że temat perfum będzie interesował absolutnie wszystkich, ponieważ ja się tym tematem interesowałam. Natomiast rzeczywistość dość szybko zweryfikowała te moje założenia i teraz taka osoba jak ja ma do wyboru albo upierać się przy swoim, przy tym jednym temacie, albo też pójść za tym, czego oczekują widzowie i czytelnicy. Tutaj jest akurat pytanie o kanał na YouTube, także ja zauważyłam w pewnym momencie, że materiały poświęcone perfumom nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem, jak na przykład filmy typu Q&A, ten, który robię dla Was dzisiaj, vlogi czy szeroko pojęte treści lifestyle'owe. I pytania o te filmy zapachowe pojawiają się regularnie. I jakby widzę, że jest część osób zainteresowana tymi materiałami, tylko że słuchajcie, ja już trochę się tym zajmuję, znam też trochę ludzi i powiem Wam, jak to jest.
ludzie mają tendencję do tego, że co innego piszą, co innego mówią, deklarują, a co innego robią. I ja to najlepiej to jest widoczne po prostu na przykładzie tych komentarzy zamieszczanych przez te osoby. Bo z jednej strony widzę, że te komentarze pojawiają się, a z drugiej strony widzę, że jak przygotowuje się kilka dni do tego, żeby zrobić świetny, jakościowo, pod względem merytorycznym i nie tylko, film dotyczący konkretnego zapachu, to on się cieszy zawsze mniejszą popularnością niż treści lifestyle'owe. I teraz się pojawia pytanie, czy ja mam się dostosowywać do tych kilkunastu osób, które ciągle pytają o zapachy, czy też chcąc prowadzić dobrze prosperujący biznes, realizować treści lifestyle'owe. I żeby nie było tak, że ja po prostu zamierzam porzucić robienie filmów zapachowych, to chciałabym oczywiście tutaj zdementować te plotki. Chciałabym po prostu zaznaczyć, że w związku z tym, że widzę ewidentnie, mimo deklaracji co niektórych, że wolicie oglądać vlogi, to po prostu będę realizować częściej vlogi, ale tematy zapachowe nadal będą się pojawiać na YouTubie. Także na tym polega, słuchajcie, prowadzenie biznesu, że ja cały czas muszę obserwować to, co się dzieje i jeżeli widzę, że pewne rzeczy sprawdzają się bardziej, a inne mniej, no to po prostu je stosuję, a ta rzeczywistość cały czas się zmienia. Więc to, co jest dzisiaj popularne wśród Was, za chwilę może nie być i na odwrót. Dobrze. I kolejne pytanie, które jest poniekąd związane z tym, czy nadal uważa Pani, że Olfaktoria to blog o perfumach, czy przerodził się on w blog lifestyle'owy? Myślę, że słowo nadal jest tutaj nieodpowiednie, ponieważ ja już od dawna nie mówię o swoim blogu, ponieważ prowadzę jeszcze bloga, nie wszyscy o tym wiedzą. Nie mówię o swoim blogu, że jest to blog poświęcony zapachom. Mało tego, od bardzo dawna na mojej stronie w zakładce współpraca, podlinkuję ją Wam na dole w opisie, jest wyraźnie zaznaczone, że mój blog jest blogiem lifestyle'owym. Ponadto w takich obiektywnych rankingach jestem też umieszczana, opisywana jako blog lifestyle'owy. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem aktualnie w pierwszej dziesiątce w Polsce blogów lifestyle'owych o największym potencjale komercyjnym. Także osoby z zewnątrz też to zauważyły, że mój blog już nie jest blogiem zapachowym, tylko właśnie lifestyle'owym. Także to a propos rozwoju i tego, jak zmienia się rzeczywistość. Kolejne pytanie. Czy już rozwinęłaś własną markę, ale jeszcze o tym nie mówisz? I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe pytanie, ponieważ zdaje się, że nie wszyscy, a przynajmniej ta osoba, tak przynajmniej mi się wydaje, nie do końca rozumieją pojęcie marki, bo ja swoją działalność w sieci prowadzę od kilku lat i ona się nazywa Olfaktoria i prowadzi to Dorota Goldman, czyli ja. I Olfaktoria to jest moja marka. W miarę upływu czasu ja sama też stałam się marką, ponieważ zaczęłam być utożsamiana z określonymi cechami. Myślę, że może tej osobie chodziło o to, czy planuje stworzenie jakiejś serii produktów sygnowanych moją nazwą na dzień dzisiejszy, masło maślane. Aktualnie nie planuję, natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że ja stworzyłam i w dalszym ciągu cały czas tworzę swoją markę i określony wizerunek w sieci. Nie wiem, czy wiecie, tym z Was, którzy nie wiedzą, może to powiem, ale są 3 takie podstawowe określenia, z którymi jestem kojarzona, ja i moja działalność w sieci. I te określenia to profesjonalizm, elegancja i luksus. I to są określenia, które stosują osoby, które są moimi czytelnikami, moimi widzami, ale też osoby z zewnątrz, które na przykład opisują rzeczywistość, jaką jest blogosfera czy YouTube. Zresztą podlinkuję Wam taki artykuł, który znalazłam niedawno w sieci, gdzie właśnie jestem opisywana jako taki przykład świetny youtuberki luksusowej, która kojarzy się z luksusem. I bardzo dobrze, słuchajcie, bo to jest coś, nad czym ja pracuję już kilka lat. Wizerunku nie budujemy, wiecie, z dnia na dzień. To jest proces długotrwały i trzeba wykonywać określone
czynności, poświęcać na to czas, inwestować to, wiedzieć czego się chce, żeby zbudować określony wizerunek. Także ja go cały czas buduję, cały czas tę swoją markę buduję i rozwijam i cały czas w nią inwestuję. I efekty są tego między innymi takie, że i tutaj kolejny ranking, słuchajcie, obiektywny. Mój blog jest w pierwszej setce takich najbardziej wpływowych blogów w Polsce i to też jest dla mnie duże wyróżnienie, świadczące o tym, że to, co robię, ma sens i że robię to dobrze. Swoją drogą myślę, że za jakiś czas przeprowadzę taką ankietę większą, żeby zapytać Was, co dzisiaj sądzicie na temat mojej działalności w sieci, ale kiedy ostatnio to robiłam, kiedy zapytałam Was o to i znowu może linki do tych Waszych opinii zamieszczę w opisie pod spodem, to pojawił się taki komentarz, słuchajcie, który był dla mnie raz, że bardzo miły, a dwa, myślę, że oddaje to, jak jestem postrzegana w sieci. Jest to komentarz Alicji. Alicja, jeśli to oglądasz, to pozdrawiam Cię gorąco. Jesteś wyjątkowa i charakterystyczna. Ten Twój makijaż, fryzura i luksus wtłoczony pod Twoją skórę jest jak młodzieżowy styl Kuby Wojewódzkiego. To Twój znak rozpoznawczy. I to są, słuchajcie, słowa bardzo miłe. Myślę, że adekwatne do tego, w jaką stronę podążam, jaki wizerunek chciałam mieć i mam poniekąd w sieci. I dla mnie jest to bardzo miłe, że osoby z zewnątrz to dostrzegają. To nie są pojedyncze osoby, tych osób jest naprawdę mnóstwo. Także bardzo długo trzeba budować tę swoją markę. Trzeba poświęcać na to dużo czasu, na budowanie wizerunku również i trzeba mieć na uwadze też to, że łatwo można sobie ten wizerunek zepsuć. Kolejne pytanie. Zastanawiam się nad tym, czy jako osoba bywająca w różnych miejscach typu kawiarnie, restauracje, a także mająca swój kanał na YouTube, spotkałaś się z tym, że ludzie rozpoznają Ciebie na ulicy. I powiem Wam tak, kiedy prowadziłam tylko bloga, ta rozpoznawalność była znacznie mniejsza i mniej odczuwalna. W momencie, kiedy zaczęłam nagrywać filmy na YouTube, zwłaszcza po publikacji mojego słynnego filmu 8 cech idealnego faceta, ta rozpoznawalność diametralnie wzrosła. Ona utrzymuje się do dzisiaj, a w zasadzie nie utrzymuje się, tylko też cały czas wzrasta. Także tak jak kiedyś mało kto mnie poznawał, a przynajmniej ja tego nie zauważałam, tak dzisiaj zdarza się to regularnie i coraz częściej, a najczęściej wtedy, kiedy wychodzę z domu, bo nie zawsze wychodzę z domu, także nie zawsze mam okazję to zaobserwować, ale ostatnio zdarza mi się to prawie codziennie i powiem Wam, że wygląda to różnie, ponieważ osoby w różnym wieku i różnej płci do mnie podchodzą w różnych miejscach i to jest oczywiście dla mnie bardzo miłe. Natomiast nie wszyscy, słuchajcie, nie wszystkie spotkania są takie same. Na przykład powiem Wam od razu, co mi się nie podoba. Jak ktoś do mnie podchodzi tak znienacka i mówi na przykład oglądam Cię na YouTube i znika. I ja nie mam po prostu nawet czasu na to, żeby jakoś zareagować na to spotkanie i porozmawiać z kimś. Także jeżeli już podchodzicie, to nie bójcie się mnie, ponieważ tak, ludzie się nie boją i ja o tym wiem. Także nie bójcie się, ponieważ ja nie gryzę. I możecie ze mną zawsze sobie porozmawiać. I jeszcze jedna rzecz, ale to mi powiedziała moja, słuchajcie, Wicka. W momencie, kiedy byłam kiedyś w galerii handlowej i byłam zaabsorbowana wybieraniem ręczników, to chodziły za mną dwie dziewczyny, w sensie śledziły mnie od sklepu do sklepu, takie około 20 lat i powiedziała mi to właśnie Wicka, która chciała podejść, ale nie miała odwagi. I to też nie jest, słuchajcie, fajne takie śledzenie. Także ja wolę, jak po prostu do mnie podchodzicie i mi mówicie. Ja też często, słuchajcie, widzę i też, żeby to było jasne, widzę, kiedy ktoś mnie rozpoznaje i widzę, kiedy na przykład zaczyna szeptać albo się jakoś intensywnie wpatrywać. Zawsze się wtedy zastanawiam, czy to dlatego, że ktoś po prostu nie ma odwagi podejść, czy z czego to wynika, nie wiem. Zdarzają się też bardzo miłe sytuacje. Jestem rozpoznawana po moim psie, na przykład na spacerze, albo w kawiarni, kiedy ktoś nie wprost daje mi do zrozumienia, że mnie zna, pisząc na kubku pozdrowienia dla zwierzaczków, no to już wiem, że obsługa danego lokalu mnie kojarzy. Albo kiedy siedzę w jakiejś kawiarni i nawet, słuchajcie, jak jestem zakryta, w sensie mam na sobie kaptur, okulary przeciwsłoneczne i tak dalej. I jestem przekonana, że nikt nie jest w stanie mnie rozpoznać, zwłaszcza, że nie mam makijażu, a bez makijażu wyglądam inaczej. No to mimo wszystko zdarza się, że na przykład dostaję jakąś wiadomość na Facebooku, pozdrowienia z sąsiedniego stolika. Także to jest też bardzo miłe. Także
Kończąc ten temat, zdarza się coraz częściej i myślę, że to będzie się pogłębiać. Kolejne pytanie. Czy wzięłabyś udział w programie Damy i Wieśniaczki? I to pytanie pojawia się, słuchajcie, regularnie. I żeby było jasne, ja otrzymuję regularnie propozycje wzięcia udziału w różnych programach telewizyjnych, w różnych stacjach. Damy i Wieśniaczki to jest jeden z tych programów, do którego mnie zaproszono. Zapraszano mnie również do Uwagi na antenie TVN, do kiedyś rozmów w toku, do jakiego jeszcze programu, do Google Boxa na antenie TTV, tej samej stacji, która promuje Damy i Wieśniaczki. I słuchajcie, ani razu się nie zgodziłam. I teraz Wam powiem, z czego to wynika. Otóż mi nie zależy na tym, żeby promować swoją osobę w telewizji, ponieważ ja mam swoją własną telewizję, a raczej kanał, który sobie promuję. I ja nie potrzebuję telewizji do dodatkowej promocji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że to nie ma, takie występy w telewizji, większego przełożenia na moją działalność w sieci, na której mi najbardziej zależy. A mówię to z autopsji, ponieważ ja byłam w telewizjach śniadaniowych i to też jest bardzo ważne, bo to jest kolejna rzecz. Występowałam w roli osoby, która wypowiadała się na temat zapachów, a nie jako specjalista od wszystkiego, czyli od niczego. Taka rola mi absolutnie nie jest do niczego potrzebna. Ja też nie muszę, słuchajcie, odwiedzać telewizji różnych i brać udziału w programach, żeby, nie wiem, poczuć się lepiej albo zawalczyć o większą popularność, ponieważ moja działalność jest związana stricte z internetem. Jeżeli chodzi o programy telewizyjne, to one jeszcze mają dodatkową wadę dla mnie, którą jest to, że nie mamy wpływu na montaż. Ja tutaj w domu mam wpływ na wszystko, na oświetlenie, na to, co i w jaki sposób powiem, mogę sobie coś wyciąć, mogę siebie pokazać z różnych perspektyw. Natomiast w telewizji absolutnie tak nie jest i na wiele rzeczy nie mam wpływu. Mało tego, telewizja oszukuje najzwyczajniej w świecie i to też mówię z autopsji na podstawie tego, że kiedyś brałam udział w kilku castingach, więc wiem, jak to wygląda. Także na tym też mi nie zależy. I wreszcie powiem Wam szczerze, że na dzień dzisiejszy, słuchajcie, co ja z tym mam? Znowu, aktualnie nie ma takiego programu, co do którego byłabym zainteresowana jako uczestnik. Także wszystkim programom odmawiam, a już absolutnie nie ma takiej możliwości, żebym miała prowadzić jakiś program telewizyjny, a to dlatego, że powtarzam raz jeszcze, ja buduję przede wszystkim swoją markę w sieci i idąc do telewizji, promowałabym przede wszystkim telewizję, pracowałabym dla kogoś znowu, a ja nie po to stworzę kanał i parę lat nad tym pracuję, żeby z tego rezygnować i iść do telewizji. Jeśli mam być szczera, to powiem Wam, że uważam, że osoby, bo obserwuję taką niebezpieczną zależność albo tendencję do tego, że blogerki czy youtuberki zaczynają przechodzić do telewizji i promować de facto telewizję. I dla mnie jest to jasny sygnał tego, że coś im nie wyszło, że po prostu kiepsko najzwyczajniej w świecie zarządzają swoim biznesem w sieci, bo osoba, która to robi dobrze, nie potrzebuje telewizji do tego, żeby promować coś tam albo żeby zarabiać na tym pieniądze. Także wracając do Dam i Wieśniaczek, ponieważ to jest bardzo ciekawy, słuchajcie, temat, zapraszano mnie dla jasności w formie, żebym wystąpiła w formie damy, a jakże. I powiem Wam tak, otrzymałam zaproszenie, kiedy była pierwsza edycja, kiedy była druga edycja i się nie zgodziłam. I ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że byłabym atrakcją w takim programie. Myślę, że wiele osób wyobraża sobie mnie jako, wiecie, pomykającą z torebką Louis Vuitton na szpilkach i w jakiejś tam oborze i byłoby mnóstwo śmiechu, też z uwagi na to, jaką ja mam osobowość, w jaki sposób się zachowuję. Natomiast to na dłuższą metę by się u mnie nie sprawdziło, dlatego że zadziałałoby na moją szkodę wizerunkową. Dla mnie mój wizerunek jest bardzo ważny i ja bardzo o niego dbam, więc ja sobie nie pozwalam na to, żeby występować w programach tego typu, zwłaszcza, że ja widziałam parę odcinków, wiem, jak ten program wygląda, także
W dłuższej perspektywie czasowej wystąpienie w takim programie obróciłoby się przeciwko mnie i tak jak powtarzam i będę powtarzać, nie zależy mi na tym, żeby występować w różnych programach telewizyjnych. Podobnie nie zależy mi na tym, żeby pojawiać się w prasie, która jak wiadomo wymiera. I nie wiem czy wiecie, i to teraz nie będą żadne przechwałki, tylko to będą fakty. Mojego bloga, ja już nie mówię o YouTubie, czyta miesięcznie więcej osób niż większość jakichś czasopism dla kobiet. Także ja naprawdę nie potrzebuję tego typu promocji. Także tak to właśnie wygląda w moim przypadku. O, się nagadałam, słuchajcie. Kolejna kwestia. Co jest dotychczas Pani największym sukcesem, a co porażką? Moim największym sukcesem jest, i tutaj odpowiem w kontekście mojej działalności w sieci, bo tego dotyczy ta wiązka pytań, jest, uwaga, uwaga, film 8 cech idealnego faceta. I już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że to jest film, dzięki któremu zyskałam naprawdę dużą popularność, rozpoznawalność, który w długiej perspektywie czasowej przyniósł mi bardzo dużo korzyści. Także to jest pierwszy powód, dla którego akurat ten film jest moim największym sukcesem. Po drugie, publikacja tego filmu sprawiła, że pozbyłam się ze swojego kanału takich potencjalnych przyszłych hejterów, ponieważ bardzo dużo osób tego filmu, jak wiecie, nie zrozumiało i jakby ten film siłą rzeczy stał się takim sitem Eratosthenesa, który pozwolił mi wykluczyć wszystkie te osoby, których ja bym nie chciała mieć na swoim kanale. Bo jeżeli ja widzę, że na tym poziomie te osoby mnie nie zrozumiały, no to one nie zrozumieją wielu innych rzeczy, a już na pewno nie zaakceptują mojej osobowości. Także jestem niezmiernie z tego faktu zadowolona, ponieważ przez to sito się przedostali wszyscy hejterzy, z którymi ani ja nie chciałabym mieć do czynienia, ani oni nie chcieliby mnie oglądać. Także to jest druga pozytywna rzecz z tym związana. I trzecia, bardzo ważna kwestia, to jest nauka, jaką z tego wyniosłam. Nauka w postaci tego, jak sobie radzić z hejterami, bo to był, słuchajcie, taki bardzo intensywny, szybki, tygodniowy, ponieważ tyle to trwało, ta nagonka na mnie w mediach, nie tylko w internecie. Taki szybki kurs tego, że po prostu wszystko mi zobojętniało, w sensie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Spadło na mnie tyle hejtu odnośnie wszystkiego, co robię w życiu, tego jak wyglądam, jak się zachowuję itd., że naprawdę już nic nie jest mnie w stanie ruszyć. I ten hejt się nawet do tej pory pojawia tam co jakiś czas. Natomiast słuchajcie, to jest taka szkoła, której mało kto miał okazję doświadczyć i ja jestem z tego dumna. Wiele osób psychicznie by sobie nie poradziło z tym, co ja przeszłam, a ja jestem z siebie dumna, wyszłam z tego silniejsza. I naprawdę, słuchajcie, moim zdaniem powinniście mi zazdrościć. Nie no, żartuję sobie. Ja tak naprawdę sama sobie zazdroszczę. Uważam, że to była naprawdę świetna szkoła i cieszę się z tego wszystkiego. Zresztą wszystkie moje przemyślenia związane z tym, co się wtedy wokół mnie działo, opisałam dokładnie w newsletterze i myślę, że do niego zamieszczę Wam pod spodem. Oczywiście gorąco zachęcam do tego, żebyście subskrybowali mój newsletter, ponieważ ja tam robię różne konkursy dla swoich subskrybentów, także gorąco do tego zachęcam. Często spotykasz się ze swoimi czytelniczkami, widzkami. Nie boisz się takich spotkań? Nie powiedziałabym, że spotykam się często. Spotkałam się owszem kilka razy w przeszłości. Teraz już tego nie robię i głównym powodem, dla którego tak się dzieje, jest najzwyczajniej w świecie to, że nie mam czasu. Mam, słuchajcie, mnóstwo rzeczy do roboty, mówiąc kolokwialnie, związanych z moją działalnością i naprawdę tego czasu mi brakuje. Absolutnie nie boję się takich spotkań. Ja nie jestem w ogóle osobą, która się boi. Myślę, że każdy, kto ogląda moje filmy, o tym wie. Chociażby na podstawie tego, jakie poglądy wygłaszam i że absolutnie się w ogóle nie boję mówić o pewnych rzeczach. Także ja się ich nie boję, ale muszę Wam powiedzieć, że
te moje czytelniczki i widzki się mnie boją, bo widzę, że za każdym razem, czy to wtedy, kiedy się z nimi umawiałam na jakieś tam spotkanie, albo w momencie, kiedy mnie zaczepiają, to te osoby się aż, słuchajcie, trzęsą i ja to widzę. I na początku dla mnie to był taki ogromny szok, ale z czasem po prostu jak już sobie zakodowałam, że tak jest, to zaczęłam po prostu tym osobom zwracać uwagę, mówię, słuchaj, widzę, że się stresujesz, nie stresuj się, ponieważ ja nie gryzę i z reguły jest tak, że to właśnie osoby się odprężają, przynajmniej takie mam wrażenie. Także podchodźcie do mnie, jakoś się mnie nie bójcie, ponieważ ja Was nie ugryzę, mówiłam też o tym parę razy na Snapie. Także nie, ja się nie boję, raczej boją się te osoby, które się ze mną spotykają. I teraz kolejne pytanie, jak wygląda takie spotkanie? Najczęściej do tej pory wyglądało to tak, że umawiałam się z jakąś osobą na lunch, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak to dokładnie wyglądało, to polecam Wam mój vlog. Podlinkuję go Wam tutaj na górze w proponowanych i tam zobaczycie właśnie, jak wyglądało takie przykładowe spotkanie. Myślę, że to najlepiej odda, to w sensie, że ten obraz lepiej odda to niż 1000 słów, jakie bym tutaj teraz wypowiedziała. Kolejne pytanie. Czy rozmawiasz na takim spotkaniu formalnie, czy jak z przyjaciółką? Ani tak, ani tak. Rozmawiam, najogólniej rzecz ujmując, swobodnie. Jest to dla mnie rozmowa jak każda inna. Nie wiem, nie kreuję się na nie wiadomo jaką gwiazdę, ale też nie opowiadam nowo napotkanym w swoim życiu osobom o wszystkim, co się u mnie dzieje. Także całkiem normalnie bym powiedziała. Kolejne pytanie i to będzie, słuchajcie, bardzo ciekawe. Jak radzić sobie z firmami, które z nieznanych źródeł otrzymują nasz numer telefonu i wydzwaniają z ofertami? Pamiętam, że na Snapie kiedyś poruszałaś ten temat i miałaś rewelacyjne odpowiedzi. Każdy, kto mnie ogląda na Snapie, jeśli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości, wie, że osoby wydzwaniające z różnych firm do mnie, które z niewiadomych źródeł mają mój numer telefonu, to jest jedna z rzeczy, które denerwują mnie najbardziej ze wszystkich i momentalnie, słuchajcie. I zawsze reaguję w ten sam sposób, czyli jak taka osoba do mnie dzwoni i już mnie zdąży zdenerwować, bo będzie chciała mi wcisnąć jakąś ofertę, jakiejś tam firmy, której ja w ogóle nie znam, no to ja po prostu pytam, przepraszam bardzo, skąd ma Pani mój numer telefonu i kto Pani pozwolił na wykorzystywanie go w celach marketingowych, no bo tak to wygląda. I słuchajcie, wtedy ludzie zachowują się schematycznie, już to tyle razy przerabiają, zaczynają się najczęściej jąkać. Później zaczynają kłamać. Mówią, że ja ten numer gdzieś udostępniłam, gdzie ja wiem, że nie udostępniłam, bo nie znam tej firmy w ogóle, tak? Później mówią, że to szef im kazał zadzwonić. Stają się, słuchajcie, nerwowe. Czasami słyszę, że tak jakby miały się, wiecie, rozpłakać i żeby było jasne, słuchajcie, i żebyście Wy to też wiedzieli i zawsze też w ten sposób reagowali. Jeżeli dzwoni do Was ktoś na Wasz prywatny numer telefonu, nie znacie tej osoby, nie znacie firmy, wiecie, że nigdy nie udostępnialiście tego numeru, to musicie mieć świadomość tego, że osoba, która to robi, łamie prawo i że to jest karalne po prostu. I wystarczy, że zwrócicie na to uwagę tej osobie i bardzo często się zdarza, że one się rozłączają. Oczywiście nie ma później możliwości dodzwonienia się, bo słyszymy tylko charakterystyczny sygnał. Natomiast tak to właśnie wygląda. I przechodząc teraz dalej, ponieważ z tym jest związana pewna bardzo ciekawa anegdotka, którą koniecznie muszę Wam opowiedzieć. To nie jest tak, że tylko jakieś tam nieznane marki wykorzystują te dane osobowe. Robić to potrafią nawet renomowane marki kosmetyczne, nad czym bardzo ubolewam i już Wam mówię, o co chodzi. Kilka miesięcy temu przydarzyła mi się bardzo niemiła sytuacja. Otóż któregoś razu szłam chyba na pocztę, z tego co pamiętam, i zadzwonił mój telefon. Wyświetlił mi się numer, którego nie znam. Odebrałam i przedstawiła mi się wówczas, raczej odezwała się niejaka pani Ela, której nazwiska nie pamiętam, z centrali Estée Lauder. Będę mówić Estée Lauder, ponieważ jest mi łatwiej. I wszyscy tak w zasadzie mówią. Także zadzwoniła pani Ela z centrali Estée Lauder. I jak ja to usłyszałam, to w pierwszym momencie, słuchajcie, pomyślałam, że ona dzwoni do mnie dlatego, żeby
powiedzieć mi coś w stylu, nie wiem, że Pani Doroto, jest nam bardzo miło, że lubi Pani naszą markę, ponieważ to był taki czas, gdzie ja naprawdę dużo o tej marce mówiłam, polecałam Wam kosmetyki tej marki, bardzo dużo osób też mnie oznaczało na Instagramie, oznaczając swoje zakupy dokonane wskutek moich rekomendacji, także myślałam, że właśnie dlatego dzwoni do mnie Pani Ela, żeby powiedzieć mi kilka miłych słów. Nic bardziej mylnego, słuchajcie. Pani Ela zadzwoniła do mnie po to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z tego, że ja regularnie informuję Was, zwłaszcza na Snapie, czyli Pani Ela obserwowała mnie na Snapie, o tym, że odbywają się wyprzedaże organizowane przez Estée Lauder, gdzie możecie kupić wszystkie marki z portfolio tego koncernu 50% taniej. I jak ja to, słuchajcie, usłyszałam, no to wkurzyłam się podwójnie. Po pierwsze dlatego, że dzwoniła do mnie jakaś, wiecie, nieznajoma pani, żeby mnie w cudzysłowie ochrzanić, a po drugie dlatego, że ja tej pani nie znałam i ja jej nie dawałam mojego numeru telefonu, więc co ja zrobiłam? Mówię do Pani Eli tak. Pani Elo, przepraszam bardzo, a mogę wiedzieć, skąd ma Pani mój prywatny numer telefonu i kto Panią upoważnił do tego, żeby z niego korzystać? I Pani Ela, słuchajcie, jak gdyby nigdy nic, powiedziała mi, słuchajcie, kłamiąc normalnie, może nie w żywe oczy, ale mi do słuchawki, że ona ma mój numer od swoich kolegów z innych marek, z którymi ja na co dzień współpracuję. Z portfolio Estée Lauder. Jak ja to usłyszałam, no, słuchajcie, no to ja chyba wiem, z kim ja współpracuję i nie współpracuję z żadną marką z portfolio Estée Lauder. I mówię, słuchajcie, Pani Eli, że to jest nieprawda, ponieważ ja nie współpracuję z żadną marką z portfolio Estée Lauder, a tak w ogóle, czy Pani sobie zdaje sprawę z tego, że to, co Pani w tej chwili robi, to jest niezgodne z prawem. Wie Pani o tym, czy Pani o tym nie wie? Wiecie, co zrobiła Pani Ela? Zmieniła temat. Nawet mnie nie przeprosiła, słuchajcie, nic, po prostu na bezczela, mówiąc kolokwialnie, zaczęła znowu mi mówić o tych wyprzedażach. I teraz a propos tych wyprzedaży, to ja kompletnie nie rozumiem idei dzwonienia do mnie w momencie, kiedy ja upubliczniałam informacje, które, nie wiem jak to teraz powiedzieć, nie mają klauzuli jakiejś żadnej poufności. Nie jest to niezgodne z prawem, że ja o tym mówię. Mało tego, ja upubliczniam te informacje, które są już wcześniej w sieci, czyli na forach internetowych i na Facebooku regularnie pojawiają się te informacje. A Pani Ela zadzwoniła do mnie w tej sprawie, pewnie dlatego, że jestem youtuberką, mam jakiś tam zasięg, popularność. I ona wiedziała, że to się rozchodzi. Napisałam zresztą o tym wpis na blogu. I słuchajcie, to nie jest mój problem, że marka Estée Lauder robi jakieś dziwne wyprzedaże, które, umówmy się, ale w dłuższej perspektywie czasowej psują markę i jej wizerunek. Mało tego, jeżeli ja wiem, że mogę kupić wszystkie rzeczy z portfolio tego koncernu, włącznie z Tomem Fordem, no to po co ja mam iść do perfumerii typu Douglas albo Sephora, skoro regularnie takie wyprzedaże odbywają się właśnie na obrzeżach Warszawy i wie o nich mnóstwo ludzi. I to nie jest tak, że tam są przeterminowane produkty albo jakieś stare. Nie, nie, nie. Tam są normalne rzeczy będące w sklepach stacjonarnych i internetowych. Także ja w ogóle nie rozumiem idei tych wyprzedaży, bo tak jak powiedziałam, one psują rynek. A już tym bardziej nie rozumiem tego, że Pani Ela dzwoni do mnie w tej sprawie, bo to nie jest mój problem, że nie potrafią, nie wiem, zachować w tajemnicy tych swoich wyprzedaży. I jeszcze słuchajcie, Pani Ela zamiast mi podziękować, nigdy nikt do mnie z Estée Lauder nie zadzwonił, żeby mi podziękować za promocję. Dopiero jak zaczęło im się coś nie podobać, a propos tych wyprzedaży, to do mnie zadzwonili. Ja Wam zresztą dam tutaj pod spodem link do tego artykułu o tych wyprzedażach, skoro już o tym tutaj rozmawiamy. I teraz tak, Pani Ela mogła do mnie wysłać maila. Mój mail jest podany na stronie internetowej i jest dostępny dla każdego, ale z niewiadomych mi przyczyn postanowiła bezprawnie wykorzystać mój numer telefonu. I mimo tego, że jej o tym powiedziałam i ona wie, że złamała prawo, to słuchajcie, nawet mnie nie przeprosiła, więc w końcu tak mnie wyprowadziła z równowagi, że ja się rozłączyłam. Powiedziałam, że ja sobie nie życzę, żeby ona kiedykolwiek do mnie dzwoniła, tak? Także zobaczcie, jakie osoby, na jakich stanowiskach i w jakich firmach pracują. To nie jest tak, jak się co po niektórym wydaje, że jakieś super kobiety, nie wiem, kompetentne, z klasą, z jakimiś manierami pracują w takich firmach. Najważniejsze jest to, żeby nie dać sobie wejść na głowę. Słuchajcie, rzadko mi się zdarzają takie rzeczy, ja je nazywam osobiście hitami. Takie zachowania są żenujące i należy, uważam, o nich mówić.
Także ja zresztą przygotuję, wiecie co, odrębny film na ten temat, także już nie będę tutaj rozwodzić. Ale gwarantuję Wam, że takich osób jak ja, które się w ten sposób zachowują, jest niewiele. Myślę, że inne blogerki czy youtuberki na moim miejscu zaczęłyby się jąkać i przepraszać panią LS Lauder, a to nie tak ma działać, słuchajcie. Pani złamała prawo i gdybym chciała, to bym mogła coś z tym zrobić, tak? Jaki jest Twój stosunek do zarabiania pieniędzy? To, że lubisz je wydawać, to wiem. Oczywiście, że lubię wydawać. Bardzo lubię. W końcu po to je zarabiam. Ale czy lubisz je też oszczędzać? Każdy, kto mnie obserwuje od dłuższego czasu w internetach i przeczytał kiedyś nawet mój tekst na temat oszczędzania, podlinkuję go Wam pod spodem, ten wie, że nie należy do zwolenniczek oszczędzania, zwłaszcza głupiego oszczędzania. Na zasadzie przejdę się 3 km, żeby kupić bułkę 10 groszy taniej, bo na tym sobie oszczędzę. Ja jestem zwolenniczką tego, że zarabiania, czyli tego, żeby dążyć do tego, żeby jak najwięcej zarabiać i w związku z tym nie musieć głupio oszczędzać, niż oszczędzać sobie na bułkach, jedzeniu, ubraniach czy cokolwiek. Także takie jest moje stanowisko w tej kwestii. Kolejne pytanie. Gdybyś musiała wyjechać za granicę, a nie znałabyś języka i musiałabyś pracować w fabryce bądź sprzątać, czy zrobiłabyś to? Oczywiście, że tak. Już powtarzałam parę razy, że jestem kobietą, która żadnej pracy się nie boi. Byłam też w Holandii, nie znając języka holenderskiego, pracując może nie w fabryce, ale w magazynie z warzywami i przerzucając, robiąc rzeczy, które potrafi zrobić każdy, czyli przerzucać warzywa i owoce i to była praca bardzo uwsteczniająca, bo musiałam sobie zarobić na studia, także gdybym musiała, to bym to robiła, ale na szczęście nie muszę. Tak, robię wszystko po to i w taki sposób, żebym nigdy nie była zmuszona do na przykład tego, żeby pracować w fabryce gdzieś za granicą. I ostatnie pytanie. Czy uważasz się za człowieka sukcesu i czy czujesz się spełniona? Nie uważam się za człowieka sukcesu i nie czuję się spełniona. I myślę, że to nigdy nie nastąpi. To ma poniekąd związek z tym, że jestem osobą bardzo wymagającą w stosunku do siebie, jestem też perfekcjonistką. Nigdy do końca nie jestem zadowolona z efektów swojej pracy. Ciągle mam jakieś plany, snuję różne wizje. Także minusem jest to, że ja po prostu sama nie doceniam swoich sukcesów. Także absolutnie się tak nie czuję i myślę, że długo czuła się tak nie będę. Teraz Wam powiem, co się stało. Otóż widzę, że ten film już bardzo długo trwa, a to jest dopiero jedna wiązka pytań, a byłam przygotowana na jeszcze 2 i niestety muszę, słuchajcie, zakończyć ten film, bo inaczej on by trwał godzinę, a nie chcę Was w ten sposób aż tak bardzo angażować, także pozwólcie, że zakończę na tej wiązce pytań, nad czym ubolewam i do kolejnych ustosunkuję się w następnym Q&A. Natomiast w tym momencie chciałabym Wam gorąco podziękować za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam do oczywiście zamieszczania komentarzy, odpowiadania na pytania, jeśli któreś Wam się spodobało, zamieszczania kolejnych pytań, jeśli jesteście ciekawi. Tylko oznaczajcie je proszę jako Q&A, ponieważ jest mi później łatwiej w ten sposób je wyłapać. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich pytań, na które udzieliłam Ci odpowiedzi, razem z materiałami uzupełniającymi te właśnie pytania, które znajdują się na moim blogu. Pod filmem znajdziecie również linki do rzeczy, które mam dzisiaj na sobie, do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Zachęcam raz jeszcze do tego, żeby obserwować mnie na Snapie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału i klikania łapek w górę, a także klikania dzwoneczka, który znajduje się obok napisu subskrybuj, żebyście mogli otrzymywać informacje o moich najnowszych produkcjach. Póki co gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.